President Putin, will you stop killing civilians? Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym słynnym spotkaniu na Alasce pomarańczowego z Putinem. Jak wiecie, staram się omijać politykę międzynarodową, że tak powiem, która nie dotyczy Polski. W tym przypadku czy bezpośrednio, czy pośrednio, ale dotyczy Polski i postanowiłem to ruszyć. Zresztą to będzie pierwszy taki, można powiedzieć, wstęp do tego, co chcę Wam przekazać w jutrzejszym materiale, o którym się pewnie dowiecie, ale zanim się rozkręcę, jak zawsze na początek chciałbym bardzo podziękować za wpłaty. Fuklin, człowieku, zaszalałeś, tak ogromną kawę mi postawiłeś, wielkie, przeogromne dzięki Ci za to. No i oczywiście Elżbieta Esz, bardzo Ci dziękuję za postawienie również dużej kawy. Naprawdę bardzo to doceniam i bardzo Wam dziękuję, także jeszcze raz ogromne dzięki. Jak już tak dziękuję, to chciałem podziękować Wam za zrozumienie wczorajszego dnia, że tą godzinę wcześniej przerwałem, skróciłem tego live'a, jak wiecie, z przyczyn ode mnie nie do końca zależnych. Przeżyłem to wszystko, także jest dobrze. Także co, moi drodzy, ja zaczynam moje wywody, moje spostrzeżenia. I tak jak mówię, ten dzisiejszy materiał będzie wstępem do tego, co Wam chcę powiedzieć jutro, w jutrzejszym materiale. Moi drodzy, czemu ja postanowiłem poruszyć ten temat? Powiem tak, nie wiem, być może ktoś z Was znalazł jakąś najmniejszą, jakąkolwiek krytykę pomarańczowego przez polityków PiS-u lub tych dziennikarzy z telewizji Republika czy innych przychylnych PiS-owi mediów tak zwanej prawicowej, z prawej strony. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, premiera Tuska do tej pory obrażają za spotkania z Putinem na molo. Wytykają to przy każdej okazji. Trump spotkał się z Putinem na Alasce, jak wiecie, nazwał go swoim przyjacielem, a w pisowskich mediach cisza. Kompletnie żadnej krytyki. Tak jak powiedziałem, postanowiłem sprawdzić, co piszą na temat tego spotkania Putin, Trump, najwięksi mędrcy X-a czy dziennikarze prawej strony. Słowik, Figurski, Jadaczek, wyobraźcie sobie, Krzysztof Stanowski, który ma zawsze wiele do powiedzenia, milczy. Wszyscy zaginęli. Nie ma ich. Nie odpowiadają. Być może są zajęci jakimś ważnym wydarzeniem, a nie tym, czym zajmuje się teraz cały świat. Tego nie wiadomo, tego się nie dowiemy. W każdym bądź razie po prawej stronie kompletna cisza. Moi drodzy, pewnie wszyscy pamiętamy, jak prezydent napadniętego przez Putina kraju dostał opieprz od pomarańczowego za to, że nie ma garnituru.
A wyobraźcie sobie, że bandyta, który napadł na inny kraj, wymordował setki tysięcy ludzi, zniszczył, zrównał z ziemią wiele miast, zabija ludzi, dostał czerwony dywanik i uścisk dłoni. Powiem wam wprost, ten świat robi się po prostu, przepraszam za wyrażenie, popierdolony. Do tego, tak jak wam wspominałem, Tusk 15 lat temu, co najmniej 15 lat temu, rozmawia z Putinem na molo w Sopocie. U prawych zostaje zdrajcą. Trump, który wczoraj z honorami przyjmuje Putina, obściskuje się z nim na czerwonym dywanie, to dla tych samych prawych wielki przywódca wolnego świata. Nie wiem, czy ja jestem, głupi, niedoinformowany, czy tu po prostu jest coś, bardzo nie tak, nie tylko z Trumpem, z tą polityką, ale i właśnie z tokiem rozumowania tych, nazwijmy to, prawych. I nie wiem, ja generalnie jako tako do Ameryki osobiście nic nie mam. Tutaj mi chodzi o politykę, podejście Trumpa. I obym się mylił, być może się mylę, nie wiem, ale wygląda na to, że USA przestaje być, Polski sojusznikiem. Polska tak naprawdę może liczyć tylko na siebie, i kilku przyjaciół, w tym na opluwane, atakowane opluwane każdego dnia przez pisowców i Konfederację Niemcy. Trump zrobi wszystko, żeby wepchnąć Unię w wojnę z Rosją, a teatrem działań, podejrzewam, ma być Polska, zresztą to już kiedyś o tym była mowa. Oczywiście pisowcy, Konfederacja albo milczą, albo bronią jak cnoty własnej siostry Trumpa i jego podejścia. Tylko tak się zastanawiam, jakby się czuli pisowcy zakochani tak po uszy w Trumpie, gdyby Rosja na przykład zaatakowała i niszczyła Polskę, a Trump witałby Putina na czerwonym dywanie serdecznym uściskiem. I jestem ciekaw, jak tutaj sympatycy Trumpa, pisowcy na to odpowiedzą. Pewnie powiedzą, że Polska to co innego, a Ukrainę trzeba zniszczyć. Te teksty już znam, więc pomińmy je, ale coś konkretnego. Powiem wam tak, światowy terrorysta i ludobójca Putin wita się z Trumpem jak, bohater cywilizacji. Ale tak naprawdę w jakim stopniu są godni siebie. Dlaczego? Wojna jest ich interesem. Jeden morduje cywili, zajmuje ich ziemię, drugi bogaci się na przemyśle wojennym manipulacji politycznej świata. Wojna tak naprawdę w taki czy inny sposób to jest ich interes. I tutaj umieścili, można chyba tak powiedzieć, bo Trump przecież wspierał, umieścili takiego nieopierzałego żółtodzioba, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, czyli Nawrockiego, który potrafi zarządzać burdelem, kurestwem, a za fotkę wykonaną na kolanach wykona każdy ich rozkaz. O tym będę też jutro mówił, ale rzekomo pisowcy się bardzo chełpili, że Nawrocki doradzał Trumpowi, jak rozmawiać z Putinem. Uśmiałem się, aż bąbla z nosa puściłem. Batyr doradza Trumpowi, jak rozmawiać z Putinem. Widać, te rady chyba troszeczkę nie wyszły. Genialne rady, po prostu nie pomogły. Alaska tak naprawdę to jest wielki sukces Putina i klęska Trumpa. Takie głupawe ataki na Bidena, to jest coś w rodzaju jak Nawrocki głupawe ataki na Tuska robi, Trump przygłupawe ataki na Bidena robi. Trwa agresja rosyjska na Ukrainę, a cała nadzieja tak naprawdę jest, moi drodzy, w Unii.
Bo tylko silna Unia gwarantuje bezpieczeństwo Polski. Kto atakuje Unię, jak Orban czy PiS, dla mnie jest po prostu zwykłym kolejnym pachołkiem Rosji. Ale powiem wam tak, w tym całym zażenowaniu, zawstydzeniu, tym cyrkiem na Alasce, no jest tylko jedno takie, można by rzec, pocieszenie. Pomyślcie sobie, co czują Amerykanie. To ich prezydent pełza przed mordercą. No, upokorzenie nieprawdopodobne. Nasz pełza tylko przed wielbicielem morderców. Taka różnica. Mamy jakieś małe pocieszenie. I jeśli mówię o tym, że Trump w mojej ocenie dał się owinąć wokół palca Putinowi, to uważam, że jest to prawda. I mam wrażenie, że nie jestem osamotniony w swojej opinii. Prosiłbym, żebyśmy nie obrażali naszych partnerów. Mówiąc o tym, że ktoś został omotany, mówiąc o tym, już premier Tusk płaci dzisiaj wielką polityczną cenę za to, że przez lata obrażał Donalda Trumpa. I proszę pana, w interesie Polski, Polaków, żebyśmy nie obrażali naszych, partnerów, nie Europa. Ponieważ dzięki temu, że dzisiaj prezydentem jest Karol Nawrocki, to jest polski głos słyszalny. Siedzimy przy tym stole, bo gdyby prezydentem był prezydent Trzaskowski, jestem przekonany, że nie byłoby dzisiaj polskiego głosu jedno słyszalnego. Znalazł się w programie Jasnowicz-Szefernaker, który wie, jakby było za Trzaskowskiego. Dzisiaj prezydentem jest Nawrocki i mnie to trochę martwi. Aczkolwiek dobrze, że z Trumpem rozmawia. Ale panie ministrze, proszę się tu nie unosić w imieniu Trumpa. To wy, panowie, w polskim Sejmie biliście brawo na stojąco, kiedy Trump został prezydentem. To Kaczyński chodził w czerwonej czapeczce Trumpa i się fotografował. To jest wasza sprawka, wasza historia i wasza legenda. I proszę tu nie mówić, że ktoś obraża Trumpa, tylko prawda jest taka, że to nie my wyściełaliśmy czerwony dywan dla Putina, tylko Trump. To nie nasi żołnierze na klęcząco układali ten dywan, tylko żołnierze amerykańscy. I to nie my w jadłospisie pisaliśmy Jego Ekscelencja Putin, tylko Trump pisał Jego Ekscelencja Putin. I to nie my biliśmy brawo Putinowi, tylko stał Trump i bił brawo. I widział to cały świat. W związku z tym nie ma tu mowy o żadnym obrażaniu, tylko mówieniu o faktach. I tutaj też uprzedzę głosy, no bo jak Trump miał go przywitać? Taczką gnoju, jak to już słyszałem. No różne tam opinie, że bronili, że Trump prawidłowo postąpił. Nie. Przypomnijcie sobie, jak Obama spotkał się z Putinem. Wtedy nie podał mu ręki. No, a spotkanie przebiegało w chłodnej po prostu atmosferze. Tak właśnie amerykański prezydent powinien traktować Putina. Bez śmiechu, bez żartobliwych jakichś uścisków dłoni, bez luźnych rozmów. Po prostu traktuje się go tak jak zbrodniarza wojennego, którym jest. No ale politykom PiS, czy sympatykom PiS, czy Konfederacji przez gardła nie przechodzi sceptycyzm wobec Trumpa, który poniżał Zełeńskiego, a przed Putinem rozłożył czerwony dywan. To nie jest kunszt dyplomatyczny, tylko handlowanie ze zbrodniarzem z KGB, który śmieje się Ukrainie i całemu światu w twarz. I taka jest właśnie polityka, gdy do władzy dochodzą szaleńcy. Dla ofiary agresji Putina opierdol w Białym Domu i poniżanie. Dla zbrodniarza czerwony dywan i brawa. Chyba jeszcze nigdy USA nie upadła tak nisko. Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych trzymał krótko za mordę Rosję. Teraz Rosja trzyma może nie za mordę, ale za jaja USA. Amerykańscy żołnierze na kolanach rozwijają czerwony dywan przed zbrodniarzem Putinem. No powiem wam, że Ronald Reagan przewraca się w grobie, widząc ten żenujący po prostu widok. Чувствуете себя частью истории, те люди, которым, в общем, не приказано общаться с нами, которые по долгу службы должны молчать, и они говорят, что они Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Rosja miała przegrać, Putin miał umrzeć, Polska
na tej swojej bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy miała wyjść na mocarstwo. Tak. A jak się skończyło? Kto miał rację i jak teraz wyjdzie na tym Polska? Dzięki jeszcze pisowcom i Batyrowi wyjdziemy jak przysłowiowy Zabłocki na mydle. A do czego doprowadził Trump? Amerykańscy żołnierze na czworaka, na kolanach rozwijają czerwony dywan, po którym stąpał uśmiechnięty zbrodniarz. Brawo! Ale tak to już jest, kiedy, można powiedzieć, światem rządzi szaleniec. I powiem wam z obrzydliwością, patrzę na Trumpa, witam mordercę na czerwonym dywanie oklaskami. Właśnie między innymi PiS jest zachwycony pomarańczowym, ale PiS uwielbia takie osobniki właśnie wątpliwej moralności. Delikatnie to rzecz ujmując, bo nie chciałbym tutaj za bardzo obrażać. No ale tak to już jest. Zbrodniarz wojenny na czerwonym dywanie, Władimir Putin, skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne, przyleciał, tak mówiłem, na Alaskę na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Co znaczą wyroki międzynarodowe? Zdaje się, że wielkie gówno za przeproszeniem. Nic nie znaczą wyroki międzynarodowe. Zamiast aresztowania zbrodniarz został powitany na czerwonym dywanie i potraktowany z honorami jak równorzędny partner w rozmowach. No ktoś powie, okej, dobrze, ale Stany Zjednoczone nie podpisały i nie ratyfikowały traktatu rzymskiego. Owszem, zgoda, ale istnieje coś takiego jak zasady. I przypomnijmy sobie, jak w USA został przywitany i pożegnany prezydent Ukrainy, Zełenski. Wygląda na to, że brak eleganckiego garnituru na oficjalnym spotkaniu jest większym przewinieniem niż posiadanie międzynarodowego wyroku za zbrodnie wojenne. Tak na to wychodzi. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? You had to respond to Iran? Moi drodzy, a ten czerwony dywan, który amerykańscy żołnierze rozcięłali przed tym zbrodniarzem wojennym na kolanach, był przesiąknięty krwią ukraińskich ofiar. Ponad 100 tysięcy zabitych, ponad 300 tysięcy rannych i okaleczonych, ponad 3 miliony ludzi, którym zniszczono życie i domy. Tych ofiar od 2014 roku, kiedy zaczęła się wojna, jest tak naprawdę jeszcze więcej. To także kobiety, dzieci, które musiały uciekać przed agresją Putina za granicę. To kolejne pokolenie, które doświadczyły traumy. No a konkrety po spotkaniu póki co brak. Czy wynika z tego, że wynika coś z tego dobrego dla zwykłych ludzi w Ukrainie, czy to polityczno-biznesowe ustalenia z korzyścią dla tych, którzy czerpią z tego po prostu zyski? Na spotkaniu ze strony USA obecni byli ministrowie handlu, skarbu, co wskazuje na biznesowy cel tych rozmów. Konkretów brak, ani słowa o zawieszeniu broni. Putin zaprezentował festiwal dziwnych min podczas oficjalnej konferencji. Trump był raczej powściągliwy. No, wstyd było po prostu na to wszystko patrzeć.
Trump rozwinął Putinowi czerwony dywan, wsadził go do limuzyny, przyjął jak króla i co z tego wyszło? No, zero konkretów, żadnego rozejmu, żadnego dealu, tylko fotki, pokaz siły dla kamer, czyli takie typowe show pod publiczkę. Putin wyszedł z tego jako zwycięzca, bo dostał prestiż i PR, a nic w zamian nie dał. Trump oczywiście chwali się produktywnym spotkaniem, ale prawda jest taka, że wyszedł z pustymi rękami. A jedynie co osiągnął to to, że Putin wygląda teraz jeszcze bardziej nietykalnego. Zełenski został potraktowany jak piąte koło u wozu, a teraz słyszy, że to od niego zależy, czy będzie pokój. Klasyk, nie? Tak jak Nawrocki naobiecywał tańszy prąd, a teraz każe iść do Tuska, żeby jego obietnicę spełniał. Powiem wam tak, to nie był szczyt, to był po prostu żałosny teatrzyk. Teatrzyk, w którym Trump zagrał rolę lokaja z czerwonym dywanem, a Putin spokojnie uśmiechał się za szyby limuzyny Trumpa. Cały świat zobaczył, kiedy Trump mówi America First, a praktycznie oznacza Putin First. Trump i Putin spotkali się twarzą w twarz. To była ich najdłuższa rozmowa w historii. Trwała ponad 2,5 godziny. Padło zero konkretów. Putin przedstawia się jako ofiara tragicznego nieporozumienia między bratnimi narodami, ale nie rezygnuje z żądań wobec Zachodu. Trump obiecuje konsultacje z Zełenskim i NATO. Tymczasem na froncie wschodniej Ukrainy dalej spadają bomby. Szczyt na Alasce miał być przełomem, a stał się rozczarowaniem. I tak naprawdę w tym wszystkim, jak powiedziałem wam, wygrał Putin. Bo dostał nie tylko oklaski od Trumpa, ale przede wszystkim czas, by nadal mordować Ukraińców i realizować swoje polityczne cele. I tak naprawdę nie jest też bez znaczenia dla Putina to, że po raz kolejny pokazał, że te całe miny Trumpa, nawet te groźne, można po prostu ignorować. Że ten genialny strateg kupi każdą bójdę od KGBisty. Przegrały też Stany Zjednoczone, bo po raz kolejny są rozgrywane przez Putina. Po raz kolejny za miraż pokojowego Nobla sprzedawana jest ich pozycja międzynarodowa, bo coraz lepiej widać, że na ich czele stoi po prostu narcyz. Narcyz, którego można skutecznie rozgrywać nie przy pomocy narzędzi polityki międzynarodowej, ale zwykłej psychologii. Przegrała też, moi drodzy, Ukraina, bo każda wygrana Putina, każde ustępstwo Trumpa oznacza pogorszenie jej sytuacji. Ale żeby tego było mało i żeby na to spojrzeć szerzej, tutaj też przegrała także Polska. Bo złudną jest, nie wiem, przekonanie, że jeśli za tą złudę Nobla Trump sprzedaje Ukrainę, to nie może sprzedać Polski. Sprzeda ją w pierwszej kolejności. Słowa i miny Trumpa mają niewielkie znaczenie, a zmiana zdania, opcji czy narracji to nie znaczy dla niego tak naprawdę absolutnie nic. Ameryka kiedyś nieśli sztandar odwagi i nadziei, stojąc w obronie świata przed tyranią. Dzisiaj zamiast walczyć, służą jak posłuszni słudzy
padając na kolana przed oprawcą. Z bohaterów stali się statystami w teatrze upokorzeń. To nie jest ewolucja, to upadek od sztandaru wolności do czerwonego dywanu hańby. Panie prezesie, czy dziś nadal oklaskiwałby pan Donalda Trumpa? Proszę pana, ja nigdy nie oklaskiwałem, nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa. I tak już będę zmierzał ku końcowi. Teraz weźcie sobie, wyobraźcie. Według Kaczyńskiego Putin zabił jego brata. Ulubieniec Kaczyńskiego za oceanu rozwinął przed Putinem czerwony dywan i zaprosił go do limuzyny. I to jest według mnie prawdziwe molo stulecia. Nie to, co pisowcy tam o Tusku. No ale Kaczyńskiemu oczywiście to nie przeszkadza, że ten jego idol obściskuje się z rzekomym mordercą jego brata. I powiem wam, że tak szczerze się zastanawiam, jak to wszystko klei się w głowach pisowców, że ich no niemalże Bóg, Donald Trump, przyjmuje z honorami i poddaje się mordercy Lecha Kaczyńskiego. Gdzie tutaj jest logika? Jak to się w ogóle spina? Naprawdę umysłu pisowców ciężko jest mi ogarnąć. Być może wy macie jakieś pomysły, jakim to się skleja, jakim się to do cholery wszystko spina. No i kolejna sprawa. Jeśli ten turbonarcyz Trump jest przyjacielem Władimira Putina, a Karol Nawrocki jest przyjacielem Trumpa, to znaczy, że Nawrocki i cały PiS jest przyjacielem Putina. No bo kto za Trumpem, ten i za Putinem. Dlatego pisowcy i jego propagandziści, na przykład z TV za rubliki i innych patoprawicowych szczujni, nie krytykują Trumpa i go nie ruszają za spotkanie z Putinem na Alasce, bo to polityczna miłość pisowców do Trumpa jest po prostu ślepa i bezkrytyczna. No to jest chyba prosta logika. Ale moi drodzy, jak pojąć ten nielogiczny ciąg sympatii i uprzedzeń tej tak zwanej polskiej prawicy? Kaczyński grzmiał w Sejmie we wrześniu 2022 roku, paluchem wskazując na oczywiście ówczesną opozycję. Wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale nie, że aż tak liczna. Na przykład Radosław Sikorski był wielokrotnie oskarżany przez polityków PiS, między innymi tego oszołoma Tarczyńskiego, że jego wypowiedzi na przykład o wysadzeniu Nord Stream przez USA służą Rosji. Politycy PiS od lat sugerują, że polityka Tuska jest korzystna dla Putina. A określenia typu Tusk na pasku Moskwy, Tusk jako polityk rosyjskiego interesu, no, pojawiały się i pojawiają się notorycznie. W ogóle przecież to Tusk przez zaniedbania i niejasne powiązania z Putinem jest według tych psich synów winny śmierci lecących Tupolewem. I tak się, powiem wam, zastanawiam, co teraz powiedzą, pewnie nic, ale zadam to pytanie, co powiedzą teraz te pisie głąby, które tak bardzo kochają Trumpa. Co powiecie, że Trump udaje dla dobra sprawy? No nie wiem, może tak.
może powiedzą w ten sposób, że Trump to wszystko udaje dla dobra sprawy, przytulając się i oklaskując, obdarowując i czule ściskając przestępcę. No, okrutnie się z nim rozprawił, prawda? No, był bardzo, bardzo bezwzględny dla tego Putina. A ja myślę, że Trump po prostu zmienił front. I to, że wy jesteście w czarnej dupie, to mnie akurat nie martwi, ale bardziej mnie martwi to, że i Polska może być w czarnej dupie. Bo Trump potraktuje Polskę w razie agresji Putina na nasz kraj dokładnie tak samo jak Ukrainę. I tu nie ma co się łudzić, zwodzić, że będzie inaczej. A jeśli ktoś tak myśli, to jest po prostu naiwny. Trump myśli przede wszystkim o sobie i kosztem innych po prostu będzie osiągał swój cel. Rzecz jasna, że oszołomy pisowskie byli, będą ślepi i głusi na to wszystko, co się dzieje, bo są zapatrzeni, no miłość jest ślepa, oni kochają bezwarunkowo i bezkrytycznie. Także będą pokornymi sługami i tak już nieraz mówiłem, bez mrugnięcia okiem poświęcą nasz kraj, byle osiągnąć swój cel. I kończąc już, powiem wam tak, te brawa, honory, czerwony dywan, wspólna limuzyna dla zbrodniarza wojennego, ruganie i upokarzanie, szantażowanie przywódcy napadniętego kraju, gdzie Ruscy mordują, gwałcą, kradną lodówki, to jest po prostu w moim osobistym odczuciu obrzydliwe do granic możliwości. Tak czy inaczej, Putin wygrał, my przegraliśmy. Ale do czego, znaczy już kończę, bo cały czas powtarzam, kończę. Jutro opowiem wam o tym, jak pisowcy działają na szkodę naszego kraju, właśnie powiązane z tą całą sytuacją, o której dzisiaj mówiłem. Bo tutaj Nawrocki i cała wierchuszka pisowska przyczyniła się do kolejnej porażki kraju na arenie międzynarodowej, a dokładnie chodzi w sprawie Ukrainy. Ale pewnie domyślacie się, o co chodzi. Jeśli nie, to dowiecie się jutro. Ja wam dzisiaj już bardzo dziękuję. Wszystkim bardzo dziękuję. Piszcie, komentujcie, oceniajcie, jak wy to widzicie. Ja wam przedstawiłem, jak zawsze, swój punkt widzenia. Także to na dzisiaj tyle. Wielkie dzięki i widzimy się jutro przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Najpierw wygrali wybory używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla, a potem zwiększyli jego import. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmyt, do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. Skrót partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji.